Cześć i czołgiem. Tym razem nie pytając was o zdanie, sam wybrałem temat dzisiejszego odcinka. Dlatego, że mój nóż wymaga już konserwacji. Temat niezbyt popularny, ale powinniśmy go poruszyć no chociażby z tego względu, że nie uśmiecha się chyba nikomu kupować noża co rok nowego, kiedy możemy zadbać zwyczajnie o ten, który już posiadamy. Ja mam tutaj na wyposażeniu moim prywatnym Ka-Bar Legend, czyli ten nóż, który był, no właściwie to jest jego wersja lekko udoskonalona, ale to jest ten nóż, który był wyprodukowany po raz pierwszy w czasie II wojny światowej dla wojsk amerykańskich. Nie będziemy tutaj się rozpisywać na temat tego noża, powiemy sobie o tym, jak o niego zadbać. Dlatego, że ten nóż jest wykonany ze stali węglowej. Stal węglowa charakteryzuje się dużo lepszymi właściwościami niż taka standardowa nierdzewka. Dlatego te noże z wyższej półki zazwyczaj są wykonane właśnie ze stali węglowej. Oczywiście tych różnych rodzajów stali jest kilkadziesiąt, jeżeli nawet nie więcej. Tutaj mamy do czynienia z amerykańską stalą 1095, natomiast my nie będziemy się dzisiaj tutaj skupiać na rodzajach stali, tylko powiemy sobie właśnie o tym, jak zadbać o nóż ze stali węglowej, czyli właśnie taki typowo bushcraftowy, survivalowy. Stal węglowa, jeżeli byłaby tutaj naga, bez tego laminatu, no to ona bardzo szybko po prostu zaczęłaby ciemnieć, to po pierwsze. Pojawiałyby się takie przebarwienia na niej miejscowe, zaczęłaby rdzewieć również. To jest na pewno proces znany użytkownikom popularnej mory w wersji stal węglowa, bo mory, te kompanion, te takie standardowe, one mają, jak wiecie, dwie wersje: ze stali nierdzewnej i ze stali węglowej. I ta ze stali węglowej, o ile uchodzi za tę ostrzejszą, tę zdecydowanie lepszą, o tyle ta stal zawsze zaczynała z czasem ciemnieć. Mora nie posiadała tego laminatu właśnie i to było świetnie widoczne, że już po miesiącu, dwóch, po krótkim czasie naprawdę ta stal nabawiała się takich przebarwień różnych. To jeszcze może nie była taka korozja, ale rzeczywiście przebarwienia się pojawiały. No i z czasem wchodziła również korozja. Jak zapobiegać takim procesom, jak je opóźnić? Wyobraźmy sobie, że wracamy z kilkudniowego pobytu w dziczy. Nóż pomagał nam w wielu pracach obozowych. No i zwyczajnie należy o niego teraz zadbać. Po pierwsze, nie możemy dopuścić do tego, żeby schować mokry nóż do pochwy, dlatego że wilgoć, która na nim się zbierze, ona szybko doprowadzi do korozji na ostrzu właśnie węglowym. No dobrze. W takim razie, jak po kolei zadbać prawidłowo o taki nóż? Po pierwsze, najpierw powinniśmy go oczyścić. Czym? Jeżeli robimy to w terenie, na miejscu, no to po prostu wystarczy zwykła woda, miękką szmatką czyszczę nóż. Nie polecam żadnych tam jakichś drucianych gąbek, bo one zarysują nam głownię, a nie chcemy, żeby to potem wyglądało tak, że cały ten laminat on będzie w jakichś pajączkach porysowany. Zwykła, miękka szmatka wystarczy do wyczyszczenia noża. No i jeżeli pojawiła się jakaś żywica tutaj, no to będzie ciężej, wiadomo, ale to już w domu możemy żywicy pozbyć się za pomocą popularnego WD-40. Wystarczy, że zwyczajnie spryskamy nóż WD-40, no i szmatką wytrzemy go, potem zostawimy na jakiś czas. Rdza powinna puścić, następnie znowu szmatką całą ją zedrzemy. Oczywiście, jeżeli nóż nie jest już tak zardzewiały, że ta rdza go po prostu przeżarła. Mówię tutaj o takich powierzchownych skorodowaniach. No i dobra, czyszczę nóż wodą, samą wodą, no a tak jak mówiłem, w domu możemy jeszcze dodatkowo do tego dołożyć na przykład płyn do naczyń albo mydło. W terenie, jeżeli rzeczywiście widzimy, że mycie wodą nie pomaga, że ten nóż jest jakiś tłusty jeszcze, czy oblepiony czymś, warto sobie zrobić tę miksturę właśnie z popiołu drzewnego, z węgla drzewnego, rozdrobnić to, rozmieszać z wodą. Taka mikstura świetnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia z noża. Jak w terenie zadbać o głownię noża, jak ją natłuścić? Czymkolwiek tak naprawdę. Jeżeli zabieramy sobie do lasu kiełbasę, pieczemy ją na ogniu, no to wiecie, jak wygląda piekąca się kiełbaska. Oczywiście kapie z niej tłuszcz. Piekąca czy smażąca? Co się robi z kiełbasą na ogniu? Nieważne. Kapie z niej tłuszcz. No. I wtedy możemy zwyczajnie chwycić takie pęto
i nasmarować głownię noża tłuszczem. Wypełniamy tym tłuszczem wszelkie tutaj mikrowgłębienia. Woda ma utrudnione zadanie, żeby osadzić się na ostrzu. Będzie po tym ostrzu, po tym tłuszczu spływać, a skoro woda nie będzie się osadzać na głowni, no to zmniejszamy ryzyko wystąpienia korozji i przebarwień różnego rodzaju. Także tłuszcz, jakikolwiek w terenie, czy to z kiełbasy, czy to ze smalcu, w domu. Domowe metody jakie mogą być? Chociażby olej roślinny. Po prostu zanurzamy w oleju roślinnym albo zwyczajnie, żeby tam nie marnować tego oleju, nalewamy trochę oleju na szmatkę, przecieramy, gotowe. To są najprostsze metody, ale możemy też posłużyć się profesjonalnymi rozwiązaniami. Firma Pruciak, polska marka, zajmująca się właśnie produkcją takich oto mieszanek wosków i olejów do konserwacji noży. Taka specjalistyczna mieszanka dużo dłużej pozostanie na nożu i dużo lepiej go zakonserwuje. Co ciekawe, nie należy dbać tylko i wyłącznie o głownię noża. No przecież musimy też zadbać o rękojeść. Szczególnie jeżeli rękojeść jest wykonana z tworzyw naturalnych. W tym wypadku to nie jest drewno, bo część z Was myślała, że to jest drewno, kiedy wcześniej pokazywałem tego kabara. To jest bydlęca skóra. Bydlęca skóra sprasowana pod dużym ciśnieniem. No jak widzicie, zaczęła się strzępić, dlatego że ja zbyt bardzo o ten nóż niestety nie dbałem. No zaczęła się tutaj strzępić ta rękojeść i teraz będziemy chcieli o nią zadbać. Jak również zadbać, Jezus Maria, do skóry, do ostrza. Natomiast jeżeli nam zależy na takiej powierzchownej ochronie, jeżeli nie chcemy się bawić w tam różne rodzaje tych sztyftów, taki jeden protektor. No ale możemy też zadbać bez takich preparatów. Oczywiście to będzie trochę słabsza ochrona, mniej trwała, no ale tak jak mówiłem, tłuszcz z kiełbasy, albo smalec, albo olej roślinny, jakikolwiek tak naprawdę tłuszcz, który pokryje nam ostrze noża, który sprawi, że woda nie będzie się na ostrzu osadzać, że będzie po nim spływać, że nie będzie ryzyka wystąpienia jakiejkolwiek tutaj korozji czy przebarwień. No dobrze, więc zadbajmy sobie o mój nóż teraz. Przyznam się Wam, że trochę śmiechłem, jak zobaczyłem składy tych sztywcików. Olejek makadamia, olejek jojoba i nie wiadomo co tam jeszcze, trochę jak w reklamie jakichś tam szamponów czy odżywek dla kobiet. No ale tak, no mówi to samo za siebie, jaka jest jakość tych produktów, bo tych olejków tu jest naprawdę sporo, tych wosków, w tym wosk pszczeli. Oczywiście każdy z tych sztyftów ma inny skład. Tutaj zapraszam Was na stronę sklepu, tam są oczywiście opisy tych produktów. Na stronę Pruciaka również, tam na pewno wszystko jest dokładnie opisane. Natomiast my tutaj sprawdzimy wszystko w praktyce. Nie będę się zagłębiał w to, jakie to są rzeczywiście mieszanki. Zaufam po prostu, o sobie powrzucałem do środka, świetnie. Zaufam po prostu producentowi, który na pewno zna się na rzeczy. No dobrze, mam tutaj mój nóż i zaczynamy impregnację w towarzystwie naszych ulubionych komarów. No też warto, żebyście wiedzieli, za co płacicie. No, nie ma tutaj oszustwa. Jak widać, jest tego całkiem sporo. Całe opakowanie. Rozprowadzamy to po całej powierzchni głowni. Dokładnie również tutaj na krawędzi tnącej. Ona jest szczególnie wrażliwa na korozję, ponieważ jest odsłonięta. Nie ma na niej tego laminatu. Kiedy nóż jest ostrzony, to oczywiście laminat wtedy schodzi. Także dokładnie tutaj w tych zagłębieniach również. Po prostu im lepiej on będzie pokryty, nóż, tym impregnatem, tym lepiej będzie zakonserwowany. Co ważne, to są wszystko naturalne składniki, tak jak już wspominałem, te olejki, woski. Także nóż może mieć potem kontakt z żywnością, no i w niczym nam to nie zaszkodzi. Czas na tę moją nieszczęsną rękojeść. Jak widzicie, jest cała postrzępiona. Ta sprasowana bawola skóra zwyczajnie zaczęła się tutaj łuszczyć, strzępić, dlatego że nigdy nie natłuszczałem tej rękojeści, a przecież powinienem. No, teraz mam tłuste łapy z poprzedniego impregnatu, ciężko mi otworzyć. Widzicie, wizualnie to wygląda podobnie. Kolor
Pewnie za sprawą wosku pszczelego jest podobny do impregnatu, którego użyliśmy na ostrze. No i tutaj postępujemy podobnie. Po prostu za pomocą sztyftu nakładamy całość. No i co ważne, tak jak mówiłem, że w przypadku ostrza ono może mieć później kontakt z żywnością, dlatego że te impregnaty są naturalne. Tak samo tutaj bez obaw możemy rozsmarować zaraz dłońmi ten impregnat po rękojeści. Możemy później chwytać za to, bo to wszystko jest naturalne. Jeszcze dobrze nam zrobi na dłonie, jeżeli mamy suche. No jak widzicie, natłuszczona skóra wygląda już zupełnie inaczej teraz. To już nie jest to suche, postrzępione coś, tylko gładziutka powierzchnia. No sami przyznacie, że nóż wygląda już zupełnie inaczej, o niebo lepiej niż wcześniej. Wcześniej wyglądał na taki wysłużony, zaniedbany. Teraz można powiedzieć, no, że wygląda jak nowy. Także myślę, że warto zainwestować w takie impregnaty, tym bardziej, że naprawdę nie są one drogie, szczególnie ten uniwersalny, on chyba 2 dyszki kosztuje. A naprawdę warto, jeżeli dysponujemy nożem droższym szczególnie, no to po co kupować kolejny za rok, jak możemy wydać 2 dyszki na impregnat i tak ładnie o nóż zadbać. Protektor do skór powinien też idealnie sprawdzić się w wypadku pochwy, ta również jest z bawolej skóry. Tutaj naprawdę nie ma żadnej wielkiej filozofii. Wszystko jest w poręcznym sztywcie, wystarczy rozsmarować. Skóra od razu wygląda zdrowiej. Jak nowy. Odcinek był dzisiaj krótki, za dużo się pewnie nie dowiedzieliście z niego, ale też myślę, że przedstawiłem temat, który jest istotny, a jest niestety pomijany. Jak widzicie, tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii, po prostu wszystko sprowadza się do tego, żeby pokryć, żeby najpierw oczyścić nóż dokładnie, a później pokryć go odpowiednim impregnatem. Oczywiście tutaj też pojawiła się ciekawostka, że tą żywicę możemy w WD-40 zmyć, coś tam może jeszcze dodałem, ale istota tego jest taka, że po prostu powinniśmy dbać o nóż, szczególnie jeżeli mamy nóż ze stali węglowej, bo jeżeli nie będziemy tego robić, to ten nóż zacznie rdzewieć i po pewnym czasie no, będziemy chcieli wymienić go na inny, bo po prostu no, wstyd się będzie z nim pokazać gdziekolwiek, bo będzie to świadectwo, no ja tak mówię, nóż jest świadectwem o jego użytkowniku, tak jakby. No jeżeli ten nóż wygląda jak nóż, to nasza wizytówka, dlatego chciałem, żeby ten odcinek odpowiednio wybrzmiał. Powinniśmy dbać o nóż i to nie jest wcale reklama tych tutaj pruciaków, chociaż uważam, że to są naprawdę świetne impregnaty, które pomogą nam zadbać o nóż już w takim stopniu naprawdę profesjonalnym. Ale tak jak mówię, możemy użyć tłuszczu z kiełbasy, możemy użyć oleju roślinnego czy też smalcu. Będzie to słabsza ochrona, ale będzie to lepsze niż nic. W ten sposób powinniśmy dbać o nóż, wyczyścić go, natłuścić po każdym wypadzie w teren. No i to w zasadzie na tyle dzisiaj. Jeżeli macie jakieś propozycje co do kolejnych odcinków, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem na razie, trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.